Witam w świecie izotopii. Jeśli masz szafę pełną ubrań, a mimo to masz wrażenie, że nie masz co na siebie włożyć i myślisz może, że pomogłaby Ci stylistka albo wizerzystka, albo taki ktoś jak personal shopper, to zanim zdecydujesz się na takie usługi, koniecznie obejrzyj ten odcinek. Może dzięki temu unikniesz rozczarowań i straty pieniędzy. Zapraszam. Od razu powiem, że nie mam zamiaru krytykować pracy ani stylistek, ani wizerzystek, ani nikogo z tej branży. Był czas, kiedy sama pasjami oglądałam programy telewizyjne, kanały na YouTubie i kupowałam książki z zakresu stylizacji i wizażu. Sama nawet zrobiłam taki kurs i analizę kolorystyczną, a chusty do analizy kolorystycznej pewnie jeszcze gdzieś zalegają na strychu u mojej mamy. Często pod wpływem tych porad czy inspiracji robiłam w szafie rewolucję, pozbywając się rzeczy, które nie były w moich kolorach lub fasonach. Potem kupowałam nowe w stylu, który doradziła mi ekspertka. Nawet przez jakiś czas miałam wrażenie, że odnalazłam własny styl i teraz nareszcie zawsze będę miała ubrania, które lubię nosić. Niestety taki stan nie trwał nigdy długo, a ja ciągle byłam niezadowolona z zawartości swojej szafy. Dopiero kiedy zainteresowałam się tematami z zakresu rozwoju osobistego i zrobiłam detoks mojej szafy, to zrozumiałam, że żadna stylistka, mimo najszczerszej chęci i idealnej wiedzy, nie była w stanie odpowiedzieć na moje potrzeby. I właśnie tym odkryciem chciałam się z Tobą podzielić w nadziei, że unikniesz błędów i rozczarowań, które mnie się przydarzyły. Stylistka spojrzy na Twoją sylwetkę i doradzi, jakie fasony wyrównają jej proporcje tak, żeby całość była harmonijna i miła dla oka. Na przykład odciągnie uwagę od zbyt szerokich bioder, podkreśli talię, optycznie wydłuży zbyt krótkie nogi itd. Doradzi spódnicze o rozkloszowanym kroju, taliowaną marynarkę czy buty na wyższym obcasie w cielistym kolorze. Z punktu widzenia jej zawodu wszystko jest poprawnie, a Ty powinnaś czuć się lepiej i nauczyć kupować właściwe rzeczy. Pod wpływem takich porad jedna z moich koleżanek została właścicielką pięknych, zwiewnych sukienek, w których było jej bardzo dobrze, ale w których czuła się okropnie, bo sama lubi taki męsko-damski, trochę androginiczny styl i zawsze z zazdrością spogląda na męską część każdego sklepu z odzieżą. O co więc chodzi z tym osobistym stylem? Moim zdaniem to, w co się ubieramy, jest czymś więcej niż tylko ochroną naszego ciała przed zimnem, słońcem i warunkami atmosferycznymi. To sposób komunikacji ze światem, sposób wyrażania naszej osobowości, naszej indywidualności. Chcemy się pokazać sobie i innym z naszej najlepszej perspektywy. Czasem też ubranie poprawia nam samopoczucie. Ale nie przyniesie nam satysfakcji na dłuższą metę udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. To ma być ubranie, a nie przebranie. Naprawdę pokochasz swoją szafę wtedy, kiedy stanie się ona odzwierciedleniem Twojego autentycznego ja, ze świadomością i akceptacją Twoich mocnych i słabych stron. Jakie są elementy Twojego stylu, które właśnie decydują o tej autentyczności i jego indywidualnym charakterze, którymi stylistka się nie zajmuje? Moim zdaniem to są 4 elementy. Pierwszy z nich to wartości, którymi się kierujesz w życiu i we wszystkim, co robisz. Drugi to nastrój, jaki bije od Ciebie jako od osoby. Trzeci to charakter, taki indywidualny charakter Twojego stylu, który chcesz, żeby właśnie był uwidoczniony, Twoja indywidualność. No i ostatni element to sylwetka, czyli ciało, z jakim się urodziłaś, morfologia, jaka Ci została dana.
A najciekawsze to to, że te wszystkie elementy, z którymi się bardzo zgadzam, znalazłam w książce napisanej przez stylistkę. Znaną polską stylistkę, którą ja bardzo lubię, Monikę Jurczyk-Osę. I ona tak pisze w swojej książce. Przeczytam teraz. Trzeba znaleźć 4 wyróżniki stylu, które stworzą nam ramę kwadratu. W kwadrat należy wpisać nastrój swoich stylizacji, elementy sylwetki, które chcesz eksponować, wartości, które chcesz strojem komunikować oraz ich charakter, czyli najważniejsze cechy. I tu pokazuję, jak wygląda kwadrat stylu. No i uwaga, co pisze dalej? Być może na razie zrobienie takiego kwadratu stylu będzie dla Ciebie za trudne. Może potrzebujesz więcej czasu. Bardzo dobrze to rozumiem. Czasem nie potrafimy tak wynikliwie myśleć o ubraniach, a czasem boimy się własnych pragnień. Za to nie mamy problemu z podziwianiem innych. No i właśnie tutaj Monika Jurczyk-Osa podaje nam kwadrat stylu, ale wcale nie wyjaśnia, jak dojść do tych elementów i jak je trafnie dla siebie określić. To jest trudne i dlatego właśnie stylistka Ci tego nie powie. To praca dla Ciebie, praca, która wymaga uważności i delikatności. Mnie udało się tę pracę nad sobą wykonać dzięki połączeniu wiedzy o modzie, wizażu i rozwoju osobistym. Stałam się swoją własną trenerką stylu i dopiero to dało mi efekty, jakich oczekiwałam. Moje wartości to umiar i jakość. Nastrój, jaki chcę tworzyć ubraniem, jest przyjazny i naturalny, a charakter to harmonijność i prostota. A sylwetka, lubię, jak jest taka nieoczywiście kobieca, czyli kobiece kształty są ukryte w takim klasycznym, ale nie seksownym opakowaniu. Ja tak zdefiniowałam dla siebie mój kwadrat stylu i mogłabym jeszcze długo o tym mówić, bo odkrywanie siebie poprzez swoją szafę, i w ogóle odkrywanie siebie w życiu bardzo mnie fascynuje. Chciałabym też innym pomagać w dotarciu do tej swojej autentyczności, indywidualności poprzez szafę i różnymi innymi metodami. Więc jeśli interesuje Cię, jaką metodą dotarłam do określenia mojego kwadratu stylu, to napisz to proszę w komentarzach. I w ogóle komentarze na ten temat odkrywania siebie, własnego stylu są bardzo mile widziane, jak również i lajki, i subskrypcje, bo to są wszystko formy wspierania mojego kanału, więc jeśli widzisz, że ten kanał jakąś wartość do Twojego życia wnosi, to bardzo proszę, będę wdzięczna za wsparcie właśnie w ten sposób. Dzisiaj już dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek za 2 tygodnie. Do zobaczenia.